Od odkrycia pierwszego antybiotyku przez Aleksandra Fleminga, który zauważył, że w pobliżu grzyba na płytce komórek bakteryjnych jest zdecydowanie mniej, minęło prawie 90 lat. Fleming jeszcze nie wiedział, że odkrył coś, co zrewolucjonizuje medycynę i ocali miliony istnień ludzkich. Odkrył pierwszy antybiotyk – penicylinę. Co więcej, antybiotyki nadal są stosowane, badane i udoskonalane. Tutaj widzicie dwie płytki z bakteriami, na które nałożono krążki nasączone antybiotykiem. Spójrzcie na miejsca wokół krążków. W tej po prawej widać, że antybiotyk zadziałał na bakterie. W tej po lewej natomiast widać, że antybiotyk nie zadziałał, co oznacza, że mamy do czynienia z opornym szczepem bakterii. Wszyscy stosują antybiotyki, ale czy wiemy, jak one działają i jakie niosą ze sobą zagrożenia? Dzisiaj postaram się naszą wiedzę trochę poszerzyć. Po pierwsze, zmieńmy tok myślenia. Spójrzmy szerzej na antybiotyki, bo mają działanie nie tylko przeciwbakteryjne czy przeciwgrzybowe. Niektóre z nich działają nawet przeciwnowotworowo. Co więcej, są stosowane przy leczeniu chorób wywołanych przez pasożyty, a nawet przy zapobieganiu odrzuceniu przeszczepów. Antybiotyki mogą mieć działanie bakteriobójcze albo bakteriostatyczne. Bakteriobójcze, jak sama nazwa wskazuje, zabijają bakterie. A bakteriostatyczne? Co prawda nie zabijają bakterii, ale hamują wzrost mikroorganizmów. Zazwyczaj niska dawka ma działanie bakteriostatyczne, a wysoka bakteriobójcze. No dobrze, antybiotyki mogą niszczyć bakterie, ale jaki jest mechanizm tego antybiotykowego zabójstwa? Istnieje kilka głównych mechanizmów w zależności od rodzaju antybiotyku. Penicylina nie straciła na popularności i nadal jest powszechnie stosowana. Właśnie dlatego skupimy się na mechanizmie działania tego antybiotyku, który polega na zakłóceniu syntezy składników ściany komórkowej. Penicylina blokuje aktywność transpeptydaz, które uczestniczą w syntezie jednego ze składników ściany komórkowej – peptydoglikanu. Jest to możliwe dzięki podobieństwu penicyliny do substratu enzymu i w efekcie komórka bakteryjna nie jest w stanie syntezować prawidłowej ściany komórkowej. Poszczególne warstwy nie są połączone rusztowaniem wzmacniającym ścianę. Powstała ściana komórkowa ma zwiększoną przepuszczalność, jest niestabilna, co stanowi zagrożenie dla bakterii również w korzystnych warunkach środowiska. W takiej sytuacji nawet czysta woda jest śmiertelnie groźna dla bakterii. Inne spotykane mechanizmy to hamowanie syntezy kwasów nukleinowych, hamowanie syntezy białka, zaburzenie funkcji błon biologicznych i zakłócenie procesów energetycznych. Pamiętajmy, że antybiotyki nie powinny być lekkomyślnie stosowane. Obecnie coraz większym problemem jest antybiotykooporność. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Unii Europejskiej bakterie antybiotykooporne są odpowiedzialne za śmierć 25 000 osób rocznie. Za antybiotykooporność odpowiedzialne jest przekazywanie genów oporności pomiędzy bakteriami i mutacje, które mogą niejako ulepszyć bakterie. Mogą one spowodować wydajniejsze, szybsze usuwanie leku z komórki, przez co lek może jeszcze nie zdążyć zadziałać, a już zostanie z komórki usunięty. Podobnie jest, gdy następuje zmniejszenie przepuszczalności ściany czy błony komórkowej bakterii oraz podczas zaburzonego transportu antybiotyku do wnętrza komórki. Takie mechanizmy zapobiegają zagrożeniu, zanim ono jeszcze powstanie. Inne sposoby bakterii na zwiększenie antybiotykooporności to inaktywacja antybiotyku, np. poprzez hydrolizę lub acetylację leku. Zmiana w miejscu docelowego wiązania leku na inną cząsteczkę, która nie wykazuje powinowactwa do stosowanego leku. Niewrażliwe lub zablokowane miejsce uchwytu. Przyczyną może być np. zmiana sekwencji aminokwasowej lub obróbka potranslacyjna białka, jak np. metylacja. A jak sami pomagamy bakteriom w nabywaniu oporności? Stosując antybiotyki wtedy, kiedy są niepotrzebne, np. gdy lek jest źle dobrany, podczas chorób wirusowych. Niektóre osoby stosują antybiotyki za krótko, albo nawet nie udają się po poradę do lekarza. W ten sposób niepotrzebnie selekcjonujemy bakterie i zostają tylko te, które w przyszłości będą nam bardziej zagrażać. Właśnie dlatego obecnie poszukuje się nowych antybiotyków i modyfikuje te, które już znamy. I Wy także możecie pomóc. Nie tylko lekarzom i naukowcom, ale przede wszystkim samym sobie. Nie stosujcie lekkomyślnie antybiotyków.